Kolejny odcinek prac nad modelem Dodge'a Chargera poświęcę wykonaniu chromowanych ramek na karoserii w okolicach okien i nadkoli. Kleimy też szyby na swoje miejsce i wreszcie zmontujemy nadwozie z płytą podłogową i przygotowanym wcześniej wnętrzem. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam do oglądania. Z jednej strony zrobiłem już na próbę ramki okien i z efektu jestem całkiem zadowolony. Ten fragment wykonałem z dociętych cienkich pasków samoprzylepnej taśmy folii aluminiowej, którą znacie już z odcinka o wnętrzu. Tam tą folią wyklejaliśmy chromowane listewki na bokach drzwi. Drugi sposób na chrom też jest Wam już znany. To marker firmy Mołotow i z niego też zamierzam tutaj skorzystać. Przy wykonywaniu chromów we wnętrzu przyklejałem większy pasek folii i odcinałem potem jego nadmiar. Tutaj postanowiłem zrobić to inaczej. Myślę, że wycięcie cienkich pasków już o odpowiedniej docelowej szerokości będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Wycinanie taśmy bezpośrednio na karoserii może doprowadzić do uszkodzenia lakieru, kiedy ostrze noża niechcący nam zjedzie z linii cięcia. Zwłaszcza, że mamy tutaj dosyć skomplikowane kształty ramek, które znajdują się nie tylko wokół okien, ale też oddzielają winylowy dach od dolnej części nadwozia. Wycięte paski taśmy o szerokości około 1 mm układam na krawędziach dachu. Niezbędna będzie tutaj penseta i trochę cierpliwości, ale metoda ta jest dosyć prosta i w razie niepowodzenia zawsze możemy taki pasek odkleić i zacząć jeszcze raz. Po ułożeniu taśmy dociskam ją patyczkiem z ciasno nawiniętą bawełną. Tym sposobem redukujemy widoczne nierówności na powierzchni taśmy. Ramkę tylnego okna, które ma już dosyć prosty kształt, maluję markerem Mołotow. Niestety przez przypadek zabrudziłem markerem rand dachu, ale szybka korekta czarną matową farbą Vallejo idealnie naprawia nam sytuację. Trudno dostępne miejsca uzupełniam farbą z markera nanoszoną precyzyjnym pędzelkiem. I również markerem maluję ramki trójkątnych szyb w drzwiach. Ramkę przedniej szyby również próbowałem malować markerem, ale jednak tutaj nie wyszło to najlepiej i już nieco później wprawdzie zdecydowałem zmienić taktykę, ale o tym za chwilę. Tymczasem zostały jeszcze do pomalowania chromowane listwy nadkoli. Karoserię, jak wiecie, mam pomalowaną lakierem dwuskładnikowym, który w przeciwieństwie do lakierów akrylowych jest odporny na izopropanol, alkohol, którym możemy bez problemu zmyć właśnie chrom Mołotow w przypadku takiej wpadki.
Pracę nad elementami oszklenia zaczynam od pomalowania czarną matową farbą osłon przeciwsłonecznych, które są odlane razem z przednią szybą. Wycinam wszystkie części z ramek. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, ponieważ bezbarwny polistyren jest dużo bardziej kruchy i łatwo tutaj o uszkodzenie lub zarysowanie szybki. Po wstępnej przymiarce przyklejam szyby przy pomocy kleju Hambrol Clearfix. Rodzaj kleju ma tutaj duże znaczenie. Do wklejania oszklenia nie należy używać typowego kleju do polistyrenu, ani tym bardziej kleju cyjanoakrylowego. Takie kleje niemal na pewno zostawią widoczne ślady na szybach, które potem będą szpecić model. Clearfix ma tą zaletę, że nie reaguje chemicznie z polistyrenem, tworzy przez to nieco słabsze połączenie, ale jego nadmiar można po wyschnięciu bez problemu z szyby usunąć. Można teraz zamontować już wnętrze do nadwozia. W tym celu trzeba nieco rozciągnąć karoserię, aby element wskoczył na swoje miejsce. No, oczywiście robimy to z dużym wyczuciem, bo tutaj też łatwo o uszkodzenie całego elementu. Teraz pora na płytę podwozia. Jest to dosyć duży element i wymaga trochę pracy przed samym malowaniem. Trzeba usunąć wszelkie nadlewki ze zbiornika paliwa. Zeszlifowuję też odlane napisy informujące o tym, z jakim modelem mamy do czynienia. Cały ten element pomalowałem już poza okiem kamery podkładem, a następnie farbą Tamiya X18, czarną półmatową farbą. Jak widzicie, pomalowania wymagać będzie też częściowo spód tego segmentu z wnętrzem. Po wyschnięciu farby składam całość i właściwie w tym modelu nie ma potrzeby przyklejania płyty podwozia do karoserii. Wszystko dosyć ładnie pasuje i klikuje się na swoje miejsce. Na drugi dzień spojrzałem na model i pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, była ramka przedniej szyby, która jednak wyszła mi brzydko i tak jak wspominałem wcześniej, postanowiłem to naprawić. Namalowanie markerem takiej długiej, prostej linii nie jest wcale łatwą sprawą. Maskowanie taśmą i malowanie chromu aerografem nie wchodzi w grę, ponieważ kropowata powierzchnia dachu niemal na pewno spowoduje podciekanie farby pod taśmę, a dla dobrego efektu tutaj kluczowe jest uzyskanie równej krawędzi chromu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że wokoło szyby powinna być też widoczna czarna uszczelka, a więc mamy do oddzielenia dwie krawędzie, które muszą być idealnie proste, aby to fajnie wyglądało. Taśmą maskującą oklejam przednią szybę i pędzelkiem czarną matową farbą Vallejo Model Color zamalowuję stary chrom, a listwy wykonuję tak jak wcześniej z cienkich pasków samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Moim zdaniem wygląda to teraz lepiej i ramki prezentują się bardziej naturalnie. No właśnie dlatego, że są równe na całej długości i nie wyglądają na namalowane. Tak więc kolejny etap budowy za nami. W następnym odcinku zamontujemy wreszcie to 7-litrowe serce Dodge'a i zajmiemy się detalami pod maską. Komora silnika daje sporo możliwości do odwzorowania drobnych detali, których producent nie przewidział, zatem będzie pole do inwencji własnej. Ja na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!